Dzień dobry drodzy widzowie. Dzisiaj zaprezentuję Państwu produkt, który zakupiłem ostatnio na własne potrzeby i chciałem podkreślić na wstępie tego filmu, że nie jest to materiał sponsorowany. A więc zapraszam do wideo. Mamy przed sobą pudełeczko. Pudełeczko zawiera obudowę dysku NVMe, którą zakupiłem do rozbudowy mojego tutaj wewnętrznego takiego serwerka NAS, który aktualnie buduję na własne potrzeby. O tym też postaram się jakiś materiał dla Państwa nagrać. Jest to obudowa podłączana poprzez port USB. W tym przypadku obudowa zawiera port USB typu C. Za chwilę zobaczymy, co znajduje się w opakowaniu. Natomiast teraz o parametrach i dlaczego zdecydowałem się na zakup tej obudowy. Zakupiłem tą obudowę, ponieważ przekonało mnie w niej to, że wykonana jest w całości z aluminium. Producent zapewnia bardzo dobre rozpraszanie ciepła, stabilny transfer danych. No i jak widać tutaj to, co mówiłem na początku, że cała obudowa wykonana jest w całości z aluminium. Dodatkowo, jak widzicie tutaj na obrazku, ma jeszcze taką gumkę na zewnątrz, a tu w tym miejscu znajduje się diodka informująca o pracy obudowy. Producent szczyci się dużym transferem, albo raczej wysoką prędkością transferu danych, dochodzącą do 10 gigabitów na sekundę. Obudowa jest w standardzie USB 3.2 i obudowę można podłączyć pod różne rozmiary dysków NVMe. Jak widzicie, mam nadzieję, że ostrość jest w stanie to uchwycić. Mamy tutaj rozmiary tych dysków NVMe właśnie, kompatybilna z systemem Windows, Mac, Linux. Także bardzo fajna obudowa, którą nie tylko można podłączać do komputera, ale również do telefonów komórkowych, do telewizorów bądź innych urządzeń elektronicznych, które potrzebują danych. Co jeszcze chciałem na temat tej obudowy dodać? Obudowa obsługuje maksymalną pojemność dysku NVMe dochodzącą do 8 terabajtów. W moim przypadku dysk, jaki zamontuję do niej, będzie miał pojemność 2 terabajtów i również na tym filmie za chwilę to Państwu pokażę. A więc przejdźmy może do odpakowania tego pudełka i sprawdzimy, co jest w środku. Pudełko jest fabrycznie zapakowane. Tutaj jest taka naklejka z podwiniętym narożnikiem. Odklejamy ją i zobaczymy, co mamy w środku. A więc pierwsza torebeczka to jest dysk, druga torebeczka to jest opakowanie silikonowe na dysk, które w moim przypadku będzie niepotrzebne. Mamy kabel w zestawie, mamy drugi kabelek w zestawie oraz jeszcze jest tutaj instrukcja i zawartość pudełka została już w całości opróżniona. A nie, jeszcze jedna jakaś karteluszka się tutaj znajduje. W tym momencie z opakowania wyleciało wszystko. A więc to jest cały zestaw obudowy, który przychodzi w pudełeczku, czyli mamy przewód jeden, przewód drugi, opakowanie silikonowe i obudowę aluminiową. No i instrukcje tutaj, które mamy do szybkiego zainstalowania dysków obudowy. Odpakujmy po kolei te reklamówy, które tutaj do nas poprzychodziły. Niestety one są bardzo dobrze pozaklejane, trzeba będzie je rozerwać. I mamy tutaj przewód USB-A, USB-C. Otwieramy drugą. Kolejny to USB-C, USB-C. Mamy
taką silikonową, gumowatą obwódkę na dysk. I jeszcze jedna reklamóweczka jest w środku. A w niej znajduje się śrubokręcik i taki termopad do przyklejenia na dysk w celu lepszego rozpraszania ciepła z dysku NVMe. I tu znajduje się sama obudowa. Obudowa bardzo ładna, aluminiowa, tak jak mówiłem, w całości wykonana z aluminium. Także będzie się cechowała na pewno dobrym rozpraszaniem ciepła, ponieważ jak zapewne wiecie, te dyski przy pracy potrafią dochodzić do dość wysokich temperatur, a zależy nam na tym, żeby jednak one gorące nie były bardzo, ponieważ im wyższa temperatura, tym mniejszy transfer. Więc tak to wygląda, dlatego właśnie zdecydowałem się zakupić tą obudowę, a nie inną. Bardzo mi się spodobała i stosunek ceny do jakości uważam za bardzo, bardzo akceptowalny. Tu mamy gniazdo USB typu C. I to jest nasz cały zestaw. Tu mamy instrukcję, user instruction, to nas nie będzie interesowało. Tu jest jakaś karteczka związana z jakimś ekologizmem. I tutaj to nas najbardziej interesuje. Mamy tutaj całą instrukcję krok po kroku, jak zamontować dysk w obudowie. I mamy po kolei krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci, krok czwarty, krok piąty, krok szósty, krok siódmy, krok ósmy. A teraz przejdziemy właśnie do montażu samego dysku w obudowę. Ja do montażu użyję dysku NVMe firmy Lexar, model NM620 o pojemności 2 TB w obudowie 2280, ale zanim to zrobimy, odłożę go na bok i odkręcimy śrubę od obudowy, żeby dostać się do środka i zobaczyć, jak to wygląda wewnątrz. Mamy tutaj obudowę, mamy gniazdo i mamy zabezpieczenie dysku. Spróbujmy może zamontować dysk do obudowy. Dysk został zamontowany, poprawnie wsunięty w gniazdo, wciśnięty i tutaj zabezpieczony takim szybkim sposobem montażowym. Wszystko było poprawnie ustawione. Zanim jeszcze przejdziemy do zakręcenia tutaj tej pokrywki zewnętrznej, mamy w zestawie do dysku, do obudowy taką oto naklejkę. Jest to termopad, który spowoduje, że z dysku temperatura przejdzie na obudowę. No, w celu lepszego rozpraszania ciepła. A więc naklejmy tę naklejkę. Musimy zerwać folie zabezpieczające i przyklejamy i od tej strony również jest folia. Teraz, jak już mamy przyklejony termopad, chciałem jeszcze pokazać Państwu, że tutaj ta klapeczka ma z przodu takie
blokadki, które muszą wejść w odpowiednie miejsce. Także to wsuwamy tu i wtedy możemy zakręcić już tą górną śrubkę od pokrywy. I dysk mamy już zmontowany. Wygląda on tak, jak wyglądał wcześniej po odpakowaniu pudełka, z tym, że teraz zawiera w sobie 2 TB pojemności dysk NVMe. Do zestawu mamy takie silikonowe etui, które możemy założyć, które jakby chroni nasz dysk bardziej przed jakimiś może upadkami, przed czymś, żeby nam się ta obudowa nie poobijała, i wygląda to po założeniu w ten sposób. Czy to jest potrzebne, czy nie, nie wiem. Producent takie coś w zestawie dał. W moim przypadku raczej jest to zbędny dodatek, dlatego że moje dyski nie będą przenoszone, będą one leżały w jednym miejscu konkretnym, a być może w późniejszym czasie nawet wykonam na nie jakąś obudowę, czy tam kieszeń i będą po prostu włożone w tą kieszeń, ponieważ mam takie dyski na tą chwilę 2 i na pewno nie będę z nich rezygnował. Będą u mnie, ale dysk będę rozbudowywał. Jeszcze mam w komputerze dodatkowe miejsca na dyski NVMe, które też w późniejszym czasie zapełnię. Natomiast teraz chciałem mieć zewnętrzne dyski i takie właśnie zakupiłem. Także tak wygląda złożenie. Teraz przejdziemy do podłączenia do komputera tego dysku. Zobaczymy, czy po tym złożeniu naszym to działa. Zmienimy ustawienie kamery. Mamy tutaj komputer i podłączymy ten dysk pod port USB. Niech będzie to zwykłe USB. Będzie mi prościej, ponieważ port USB typu C w tym komputerze mam z tyłu. Kabel w zestawie jest bardzo fajny, gruby, co świadczy o jego wysokiej jakości. Końcówki są bardzo ładnie, estetycznie zakończone. Na nich mamy tutaj logo producenta. Bardzo mi się podoba ogólnie ten kabel, jest taki, no sprawia wrażenie dobrego przewodu. Podłączamy dysk i wepniemy dysk tutaj. Zaraz zobaczymy, czy komputer wykryje. Kontrolka się zaświeciła. Jest to pierwsze podłączenie tego urządzenia do komputera. Pierwsze podłączenie tego dysku do komputera może wymagać jego inicjalizacji w systemie, a więc w tym celu pokażę Państwu, jak to wygląda ta inicjalizacja, żeby to się uruchomiło. Bo jak na razie, na tą chwilę, to nie widzimy w systemie dysku. Troszeczkę światełko niestety na monitor tu świeci, źle się ustawiłem, ale może coś nam uda się nagrać, żeby ten dysk był widoczny przez nasz komputer. Zmieniłem położenie, żeby lepiej było widać ekran komputera i przechodzimy do konsensusu. Jak widzicie, dysk jest tutaj już podłączony, świeci w nim ten LEDzik, który jest zamontowany. Natomiast w samym systemie dysk jeszcze nie został wykryty. Żeby podłączyć ten dysk, przechodzimy kursorem na przycisk Start, klikamy prawym przyciskiem, otwieramy zarządzanie dyskami, przechodzimy
do tego ekranu i jak widzicie na samym początku mamy tutaj już inicjowanie dysku. Mamy dysk drugi i tutaj jest pytanie, jakiego stylu partycji chcemy użyć, żeby ten dysk był. Nas interesuje partycja GPT i zatwierdzamy nasz wybór przyciskiem tutaj OK. W tym momencie dysk drugi pojawił się już, jak widzicie tutaj się znajduje, gdzie wskazuje kursorem. Natomiast pojemność, którą on dysponuje, jest jeszcze nie przydzielona do systemu i w tym celu klikamy prawym przyciskiem, wybieramy nowy wolumin i przechodzimy kreatora dodawania woluminu. Wybieramy całą dostępną pojemność w rozmiarze woluminu prostego. Przechodzimy dalej. Przypisujemy literę do tego dysku. Ja mam tu C, E. Brakuje mi dysku D, więc może być to mój dysk D. Niech i tak pozostanie. Przechodzimy dalej. I tutaj mamy format tej partycji. My wybieramy to, co zostaje wybrane automatycznie. Możemy zmienić nazwę. Niech to będzie dysk o nazwie, w moim przypadku NVMe. Podłoga 2TB. A my chcieliśmy z dłużej. Podłoga 2. Podłoga miała być 2. Taką nazwę przydzielę temu dyskowi, ponieważ ja mam drugi taki dysk w takiej obudowie. I przechodzimy, mamy zaznaczone tutaj wykonaj szybkie formatowanie. Przechodzimy do następnego ekranu. Tu mamy podsumowanie całego naszego ustawienia tego dysku. My wszystko wybraliśmy dobrze, więc przechodzimy dalej. W tym momencie dysk się formatuje. Jak widzicie, wyskoczyło nowe okienko z dyskiem. Sprawdźmy jeszcze, czy w moim komputerze on się również znajduje. Jak widać, pojawił się. Mamy 1,86 terabajta wolnego danych. Możemy na niego wejść. Może zobaczymy jeszcze, czy diodka funkcjonuje. Jak coś, spróbujemy na niego przegrać. A więc spróbujmy jakiś plik tu przerzucić na ten dysk. Mamy tu jakieś 600 megabajtów. Spróbujemy ten plik skopiować na ten dysk. A więc zaczynamy kopiowanko. To się kopiuje oczywiście z serwera. Jak widzicie, ikonka mruga. Także coś się dzieje. No i skopiowane mamy 600 megabajtów z serwera zewnętrznego, z innego komputera za pośrednictwem sieci Wi-Fi. I to by było na tyle. Pozdrawiam.